Witam serdecznie, z tej strony Rita. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zrobić torcik Jany Izydor. Torcik jest czekoladowo-orzechowy z dodatkiem alkoholu. Krok pierwszy. Biszkopt orzechowo-kakaowy. Listę składników znajdziecie na dole w opisie filmu oraz na moim blogu. Link do bloga podaję Wam na dole. Do miseczki wsypujemy 70 g przesianej mąki pszennej, 90 g zmielonych orzechów włoskich, 1 łyżeczkę proszku do pieczenia, 1 łyżeczkę kakao oraz szczyptę soli. Mieszamy i odstawiamy na chwilę. Do misy miksera przelewamy 3 białka od jajek rozmiaru M. Gdy zrobi się lekka piana, dodajemy szczyptę soli. Ubijamy na sztywno i odstawiamy. Do misy miksera przekładamy 120 g miękkiego masła o temperaturze pokojowej. Wsypujemy 90 g cukru i zaczynamy ucieranie. Gdy masło zrobi się jasne i puszyste, dodajemy 3 żółtka, tak stopniowo po jednym. Następnie wsypujemy wcześniej naszykowane suche składniki. Suche składniki również dodajemy stopniowo, łyżka po łyżce. Nie zapominajmy zebrać szpatułką osadzających się na ściankach misy miksera składników. Gdy składniki się połączą, wyłączamy mikser i teraz będziemy mieszać ręcznie. Dodajemy wcześniej ubite białka. Białka dodajemy w 2-3 partiach. Gdy składniki dobrze wymieszamy, przekładamy do tortownicy o średnicy 22 cm wyłożonej na dnie papierem do pieczenia. Wyrównujemy powierzchnię i wstawiamy foremkę do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w funkcji góra-dół w 180 stopniach Celsjusza przez około 40-45 minut do tak zwanego suchego patyczka. Każdy piekarnik inaczej piecze, więc miejcie to na uwadze. Upieczony biszkopt pozostawiamy w foremce do całkowitego wystudzenia. Biszkopt przekrawamy na 2 blaty. Krok drugi. Masa orzechowa. Do miseczki przekładamy 150 g zmielonych orzechów włoskich, dodajemy 90 g cukru pudru, wlewamy 80-90 ml rumu lub ajerkoniaku. Ja dałam ajerkoniak, bo rumu nie miałam. Dam ajerkoniak słony karmel. Składniki mieszamy ze sobą i odstawiamy. Krok trzeci. Krem. Budyń waniliowy rozrabiamy tak, jak to zaleca producent na opakowaniu. Ja wlewam do rondelka 500 ml mleka. Obok do kubeczka wlewam 100 ml mleka i wsypuję do niego budyń waniliowy. Do mleka w rondelku wsypuję 5 łyżek cukru. Gdy mleko się zagotuje, wlewamy rozrobiony budyń. Gotujemy jeszcze chwilkę i jest gotowy. Odstawiamy. Budyń przelewamy do szklanego naczynia, do jakiejś szklanej miseczki i przykrywamy go folią spożywczą. Przykrywamy tak, aby folia dotykała budyniu. Budyń pozostawiamy do całkowitego wystudzenia.
Do misy miksera przekładamy 180 g miękkiego masła o temperaturze pokojowej. Wsypujemy 50 g cukru pudru i ucieramy. Gdy składniki dobrze się połączą, dodajemy 2 łyżki syropu orzechowego. Jak zrobić taki syrop orzechowy, pokazałam Wam w moim poprzednim odcinku. Link do tego filmu podlinkuję Wam tutaj na dole w opisie. Następnie dodajemy 3 łyżki wcześniej zrobionej masy orzechowej. Wsypujemy 1 łyżkę kakao i miksujemy. Dodajemy wystudzony budyń. Pamiętajmy, aby masa, która się miksuje i budyń były mniej więcej tej samej temperatury. Miksujemy do dokładnego połączenia się składników. Krok 4. Składanie tortu. Pierwszy blat tortu kładziemy na podstawce, talerzu, na czym chcecie. I wykładamy 5 łyżek dżemu wiśniowego. Równomiernie rozprowadzamy. Jeżeli macie rant, to nałóżcie go sobie, będzie Wam lepiej składać tort. Zobaczcie, nasza masa orzechowa zgęstniała, więc ją trochę w mikrofalówce podgrzeję. I trzeba ją teraz rozprowadzić na tym dżemie. Trochę ciężko mi to szło, ale cóż, poradziłam sobie jakoś. I tak mi się rozsmarowało. Teraz wykładamy połowę kremu. Przykrywamy drugim blatem biszkoptu. Wykładamy resztę kremu i wyrównujemy. Wstawiamy do lodówki, najlepiej na całą noc. Krok 5. Polewa i dekoracja. Do miseczki przekładamy 150 g gorzkiej czekolady i wlewamy 100 ml śmietanki kremówki 35%. Roztapiamy krótko w mikrofalówce na funkcji odmrażania lub w kąpieli wodnej. Polewę wylewamy na schłodzony torcik, wyrównujemy i wygładzamy. Wstawiamy do lodówki, żeby polewa stężała. Na koniec dekorujemy mielonymi orzechami włoskimi. A na środek kładziemy połówkę orzecha. Dziękuję ślicznie za oglądanie i na koniec przypominam o lajkach, subach i komentarzach. A kto dotrwał do końca filmiku, niech napisze w komentarzu Pijany Izydor. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!